Siemano, jesteśmy na WF-ie w Poznaniu. Już bardzo bym chciał wrócić tutaj na boisko, bo tutaj mają swoje boisko. Ale jesteśmy tutaj, żeby sprawdzić deficyt pomiędzy czy różnicę pomiędzy jedną a drugą nogą. Idziemy na test na Biodex. Jeśli ktoś nie wie, czym jest Biodex, właśnie polega na tym, żeby sprawdzić, jaka jest różnica pomiędzy jedną a drugą nogą, pomiędzy zdrową a operowaną, a więcej rzeczy to już dowiecie się podczas tego odcinka. Powiedz, która to jest noga? Prawa jest Operowana. 2 razy. A wcześniej miałeś Też lewą? prawa. Wszystko na prawą? Czyli lewa w ogóle jest ok. I tak niech zostanie, nie? Mam nadzieję, że to już ostatni raz. Zaczniemy od lewej, tak standardowo, nie? Żebyś wyczuł co i jak. Jakieś 10 minut wystarczy tej rozgrzewki. Paweł się rozgrzewa. Do testu izokinetycznego zawodnik zawsze musi być odpowiednio przygotowany, rozgrzany, żeby było bezpiecznie i żeby mógł się zaangażować na 100%. No, słyszałem, że masz już na ciężarach dosyć nieźle tam sobie dajesz radę. Ciężary już robię. No myślę, że zrobiłbym już 2 razy masę ciała na martwym. No zobaczymy, ile tutaj będzie, Ale właśnie jakie deficyty. problem jest taki, że jakby czuję ten przeszczep właśnie w tej pracy, nie? Jakby na leg extension to czuję, no bo ten przeszczep jest tutaj i w takim izolowanym ruchu. A zakresy masz pełne? Tak, no. Tutaj jestem ciekaw, jak to wyjdzie. Siemanko, to znowu ja, Gatuno. Czym jest Biodex? Jest to urządzenie izokinetyczne, które pozwala nam na dokładny pomiar siły oraz kontroli mięśni. No ale co oznacza, że to jest izokinetyczne urządzenie? To oznacza, że ruch jest stałą prędkością, a obciążenie dobrane jest automatycznie. Im mocniej napiera Paweł, tym większy opór stawia mu Biodex. Mierzymy głównie wyprost oraz zgięcie. W przypadku Pawła było to kolanko, czyli staw kolanowy, robił wyprost, robił zgięcie i mierzyliśmy siłę mięśni czworogłowych oraz grupy kulszowo-goleniowej, czyli antagonistów. Poza siłą dostajemy pomiary mocy, wytrzymałości oraz szybkości, ale aczkolwiek na tym etapie interesuje nas pomiar siły. Wyprostuj lewą nogę. Kilka razy spokojnie prostuj i zginaj. Szukam osi obrotu w kolanie. Nie robię tego Czego? Biodexu ogólnie. Czemu? Bardzo przyjemna. Tak, bardzo przyjemne. Teraz tak, chciałbym, żebyś zrobił pełen zakres wyprostu i zatrzymaj tam. Jedziesz. Jedziesz. Relaks. Rozluźnij. Wszystko gra? Tak. Nie, teraz będzie 3 razy 180 stopni na sekundę. Czyli? To będzie taka pośrednia prędkość i obciążenie też pośrednie. Raczej dość łatwe w odczuciu. Ta najcięższa to będzie kolejna, Okay. tak? Dobra. Będą 3 powtórzenia. Zanim zrobimy test, będziesz mieć dowolną ilość powtórzeń próbnych, tak żebyś sobie przypomniał tą prędkość w jedną i drugą stronę, żebyś spróbuj sobie najpierw zaangażować się tak na 30, 50, 70, na chwilę nawet na 100%, tak żebyś dogrzał mięsień. Jak będziesz gotowy, to mi mówisz i przechodzimy do testu. I teraz sobie wkręcasz. To jest to, tak? Tak, teraz sobie się wkręcasz, to jeszcze nie jest test. Ale to będzie obciążenie testu, tak? Tak. Okay. Coraz szybciej. Staraj się nie robić, nie robić przerw między wyprostem i zgięciem. Czyli zaraz jak osiągasz pełen wyprost, potem wracasz. Gotowy jesteś? Tak. Uwaga. 3, 2, 1, start. Dawaj! Dawaj na maksa! Dawaj! Mocno! Jedziesz! Relaks. Okej, bardzo dobrze. Teraz spróbuj sobie prędkość, To jest to 60 stopni na sekundę, największe obciążenie. I tu chciałbym, żebyś się zaangażował oczywiście jak zwykle na maksa, nie? Ale poczekaj jeszcze nie? Jak będziesz gotowy. I w 2 strony pamiętaj, nie? 3, 2, 1, start. Dawaj do góry! I jazda na dół! Mocno! Dawaj! Jeszcze! Świetnie, dziękuję, relaks. 300 stopni na sekundę, które teraz zobaczysz, praktycznie tego nie odczujesz. To jest szybki test i mało obciążający, no ale jakiś tam dodatkowy. Spróbuj sobie tą prędkość. 3, 2, 1, start! Dawaj! Ciśnij! Przerwa. Okej. To był tylko taki epizod i zostaje nam test siłowo szybkościowy, tak, i wytrzymałościowy, nie? Czyli wejdziemy na prędkość 240 stopni na sekundę i 30 powtórzeń. To jest najgorsze. Zgadzam się. Jesteś gotowy? Uwaga, no to fokus. 3, 2, 1, start! Dawaj! Ciśnij! Super, 5 za tobą, jeszcze, dawaj! Dawaj, 10, dawaj!
Dawaj, dawaj, dobrze, połowa za tobą, idziesz, idziesz, idziesz. 20, dawaj, dawaj. 25, dawaj, 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 końcówka, jeszcze. Dziękuję, relaks. Biodex pozwala nam ocenić różnicę między operowaną a nieoperowaną kończyną, a my chcemy przywrócić balans siły oraz oczywiście też wytrzymałości, mocy i szybkości, aczkolwiek na ten moment siły. No i musimy to jakoś ocenić. Ten biodex pozwala nam ocenić siłę kończyny nieoperowanej względem operowanej, ratio, czyli jak wygląda prawa czwórka względem lewej czwórki, czyli operowana względem nieoperowanej, tak samo grupa kulszowo-goleniowa. I na bazie tego możemy podjąć decyzję, jak dalej będziemy kontynuować naszą rehabilitację. Okej, Zaczynamy test. gotowy? Znaczy nie, no jeszcze będzie ta dogrzewka, nie? Nie wiem, ale chodzi mi o to, że prawa noga teraz. 3, 2, 1, start, dawaj, 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 ciśniesz, dawaj, jazda, jazda, jazda. Okej, relaksando, gotowy? Uwaga. 3, 2, 1, start, do góry, mocno na dół, mocno do góry. Dawaj, 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 nie skracaj, dawaj, dawaj. Świetnie. Dziękuję. No deficyty widzę, że są. Ale jak duże w procentach to ci nie powiem. No ale słuchaj, to jest podobno 3. miesiąc, tak? Bo tutaj z pewnych procesów nie da się przyspieszyć, więc raczej nie liczyłbym na to, że dzisiaj będzie idealnie. Ja nie liczę, że jest tak samo, nie? Okej. Nie przyszedłem z takim założeniem. Dobra, no to najważniejsze. Nie będzie jakiegoś mega... Nie, ja to nie myślę, że to będzie porówno. Ja jestem co świadomy, tylko no im mniejszy deficyt, tym lepiej. No tak. 3, 2, 1, start. Dawaj, 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 dawaj. Ciśnij, dawaj, 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 dawaj. I już relaks. Krótka piłka, no i twoja ulubiona wisienka na torcie. 3, 2, 1, start. Ciśnij, ciśnij, dawaj, 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 na maksa. 5 za tobą, dawaj, dawaj, dawaj. Dycha za tobą, dawaj. Połowa z głowy, dawaj, 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 ciśniesz. 20, dawaj, 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 dawaj. Dawaj, dawaj, końcówka, końcówka. Wytrzymaj, wytrzymaj, wytrzymaj. Relaks. Good job. Teraz taka tylko prośba. Schodzisz na lewą nogę i tak delikatnie tutaj, nie? Okej, bo tamta jest trochę z waty, nie? Przez chwilę. No wyniki są od razu, tak żeby je szybko przejrzeć. Te deficyty kluczowe można tutaj od razu podejrzeć. Dla 60 stopni na sekundę, no jak widzimy, lewa i prawa jest 25%. Nie? No to jest za dużo, nie? Jak, żeby mówić o takiej bezpiecznej grze. No nie o grze to na pewno nie, ale jakieś takie ćwiczenia dynamiczne, w sensie... To już ja... No wiem, dobra. To znaczy inaczej, ja bym może i swoje sugestie jakieś miał, ale z racji tego, że współpracujesz z dobrymi fizjoterapeutami, nie będę tutaj wychodzić przed szereg. Niech oni decydują, mają swoje założenia. Nie? No ale tutaj jeśli chodzi o takie też fajne porównanie, prawa, jak sobie nałożymy na lewą, będziesz widzieć, nie? Tak już wzrokowo nawet, nie? Na każdym powtórzeniu. Te duże górki to są prostowniki. Różowy kolor to jest prawa, czerwony lewa, nie? No i widzisz, że za każdym razem masz deficyt na prostownikach. Nie? Na zginaczach o dziwo też trochę, nie? Kierunek jest taki, że nie tylko prostowniki, ale i zginacze musisz wyrównać. No nie, ja przez całą tą lewą, prawą nogę. No ale 3 miesiące, także jest takie easy, nie? Wszystko jest, i tak jest nieźle, nie? Ja tutaj, nie każdy w ogóle się testuje po 3 miesiącach. I na tym etapie to często te deficyty są grubo powyżej 30 czy nawet 40%, więc Dobra, jest nad czym pracować. jest nad czym pracować. Jesteśmy po badaniu, wyniki prawdopodobnie już widzieliście. Nogi mam jak z waty, bo widzieliście, że to jest taki test dosyć obciążający. No i co, jak tam pan powiedział, jest jeszcze sporo pracy przede mną, ale jest to normalne na tym etapie, więc nie jestem jakiś załamany czy coś. Jest to normalny wynik jak na ten etap. Jeśli byście chcieli, jesteście po ACL-u czy po jakiejś właśnie kontuzji takiej poważnej, to tutaj na WF-ie w Poznaniu jest taka możliwość wykonania sobie takiego badania. Nie jest to żadna współpraca, po prostu widzę, że to fajnie wygląda, jest to profesjonalnie zrobione, więc bardzo wam to polecam. Chyba na jakiejś stronie AWF-u, gdzieś tam może zaraz podlinkujemy to, będziecie mogli
mogli sobie zrobić taki test. No i jakie parametry nam wyrzucił Biodek dzisiaj u Pawła? Więc na ten dzień dzisiejszy, to jest 13 tydzień, chyba wchodzimy w 14. Paweł ma różnicę między prawym czworogłowym, czyli kończyny operowanej a lewym 25%. Jeśli o grupę kulszowo-goleniową jest to 15%. Zważając na to, że Paweł miał 6 tygodni odciążenia kończyny, czy tak naprawdę mieliśmy 7-8 tygodni pracy, jest to bardzo dobry wynik. Jesteśmy zadowoleni. Nie, że teraz się chwalimy i w ogóle, ale generalnie patrząc na to zupełnie z boku, jest to dobry wynik. Są różne wytyczne. Niektórzy mówią, że 10% różnicy między prawą a lewą kończyną, czyli operowaną, nieoperowaną, mi wystarczy, żeby wprowadzić do dynamiki. Znajdziecie osoby, które powiedzą Wam 18% my już wpuszczamy. My celujemy między 10 a 12%, może 14-15%, ponieważ Paweł już tak naprawdę dźwiga nam dwukrotność masy ciała w martwym ciągu. Mielibyśmy patrzeć tylko na to, to możemy go od razu wpuszczać do dynamiki, aczkolwiek ta różnica 25% troszeczkę nas wstrzymuje i będziemy to starać się wyrównywać. Na moje będzie takich 6 tygodni, może troszeczkę mniej, może trochę dłużej, żeby to wyrównać i po tym zobaczycie mnie na boisku z Pawłem. No dobrze, ale oczywiście zanim wysłaliśmy Pawła na Biodek, zrobiliśmy testy izometryczne w tych ruchach, czyli już jak widzieliście na wcześniejszych odcinkach, że on robił izometrię w tych kątach, wyższych kątach, czyli przygotowaliśmy, żeby być pewnym, że nic się Pawłowi nie stanie oczywiście na tym teście. Pracowaliśmy na wyprostach maszynie, kontrolowane, więc to nie jest tak, że stwierdziliśmy, a Biodex, po prostu wysłaliśmy, tylko pamiętajcie, zawsze trzeba się do tego przygotować, czyli sprawdzić, czy w ogóle zawodnik w tych ruchach jest bezpieczny, czy to komu nie spuchnie, ponieważ mieliśmy tak, że właśnie 2-3 tygodnie temu zrobiliśmy w otwartym łańcuchu i delikatnie nam się zapaliło. Zaraz po badaniach na WF-ie przyjechaliśmy tutaj do chłopaków na siłownię, gdzie spędzam większość swojego czasu, po to, żeby Robert i Piotrek mogli przeanalizować moje badania. Jesteśmy chwilę po testach, od razu z AWF-u z Poznania przyjechaliśmy na roboczą 4. Zapraszamy. Sport Performance House. Jesteśmy u ulubionego fizjoterapeuty Roberta. Cześć Wam. Robertowi pokazałem wyniki. Ogólnie wszyscy są zadowoleni z wyników. Stwierdzili, że zrobiłem dobrą robotę, ale jeszcze jest sporo pracy przede mną, bo dopiero to są 3 miesiące po operacji. Z wyników Pawła jesteśmy bardzo zadowoleni. Osiągnął tak naprawdę 25% deficytu siły pomiędzy lewą a prawą nogą w mięśniu czworogłowym, czyli właśnie przy teście wyprostu. Także jak na 6 tygodni odciążenia i chodzenia o kulach, a jesteśmy teraz w 13 tygodniu, myślę, że to jest całkiem dobry wynik. Zwłaszcza, że przy inicjacji ruchu, czyli przy 90 stopniach mniej więcej osiąga 5% deficytu pomiędzy lewą a prawą, a przy 30 stopniach wyprostu ten deficyt plasuje się mniej więcej na poziomie 15%. Także z takimi wynikami nawet moglibyśmy wejść już delikatnie w dynamikę. Na tyle uda, wyszło nam około 15% deficytu. Uważamy, że to też jest bardzo dobry wynik. Także będziemy ćwiczyć teraz mocno siłowo i będziemy przechodzić już w kierunku bardziej dynamicznych wysiłków. Z testów siłowych przechodzimy teraz na wyniki testów wytrzymałościowych i tutaj mamy wyniki ponadnormatywne. Tutaj patrzymy na całkowitą pracę, jaką wykonał Paweł w 30 powtórzeniach i norma tak naprawdę dla mięśnia czworogłowego wynosi 3000 jouli, a Paweł wykonał 3900 na nodze prawej, czyli tej operowanej, na nodze lewej 5000. Norma na tył uda wynosi 1800 jouli i Paweł osiągnął około 2600 na nodze prawej, a na lewej znowu przesadził, bo około 3900. Wystarczyłoby to, żeby miał już teraz szedł do grania tego? Mimo, że jest duży nasz deficyt jest tam 15%, czy to nawet jak jestem ponad normę, to muszę ten deficyt zniwelować? Wiesz co chodzi? No wiem, o co chodzi. I jeżeli chodzi o ten deficyt, tak, fajnie by było zniwelować, bo liczy się tutaj jak największa symetria. Okej, to jest jedno. Drugie, nie patrzymy jakby po 3 miesiącu, nie patrzymy już tak mocno na te testy wytrzymałościowe, jeżeli już osiągnąłeś tam te wyniki ponadnormatywne. Dalej będziemy się skupiali na tym teście siłowym, czyli przy 60 stopniach na sekundę. Czyli ten najcięższy test na Biodeksie, który robiłeś. Wyznacznikiem jest to, żeby być symetrycznym, a nie to, czy ja zrobię ponad normę wynik. No dajmy na to, że... No po pierwsze masz osiągnąć wynik
zgodny z normą. A później najlepiej jakby był ten wynik symetryczny. Nie patrzymy już na wyniki wytrzymałościowe później przy takich twoich osiągniętych wynikach, tylko będziemy patrzeć na te testy siłowe już, żeby tam ten deficyt szczytowy nie wynosił 25, okay? Tylko na początku 20 i wchodzimy w dynamikę, a później żeby ten deficyt był w granicach 0 czy tam 7%. Czyli po pierwsze musimy osiągnąć wynik, który nam pozwala na wejście na boisko i tutaj w przeliczeniu siły do masy ciała musi być to 300%, a później szlifujemy tą symetrię pomiędzy lewą a prawą nogą. Biodex pokazuje to, czy ta praca, którą wykonaliśmy, idzie w dobrym kierunku, czy zrobiliśmy dobrą robotę, czy to wszystko tak trochę mentalnie mi pokazuje, czy to ma sens. No bo fajnie mieć taki właśnie odnośnik tego co się robi, jak się robi i to, że ten wynik wyszedł fajny, no bardzo mnie cieszy, więc no jestem bardzo zadowolony ze swojej pracy i z tego, co zrobiłem i oby tak dalej. Dziękuję Wam bardzo za ten odcinek. Tym razem znowu było trochę bardziej merytorycznie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie lajki, suby, komentarze i wszystko, co możliwe. Do widzenia, cześć.